ty już wiesz, co jest dla ciebie dobre. Masz to wszystko w sobie w środku. Jeżeli nie czujesz się z czymś okej, to jedynym, co masz do zrobienia, jest zatroszczyć się o siebie i być pewnym, że w ten sposób zrobisz dobrze także dla innych. I zaczynasz być wdzięczny tym trudnym innym, bo w ten sposób uczysz się sama o siebie dbać. Ale jeśli ty nie chcesz chronić siebie, dbać o siebie, nie dziw się, że nie robią tego inni. Jeżeli jeszcze nie jest dla ciebie priorytetem twój własny dobrostan. Nie dziw się, że jest was do tego dwoje lub więcej, abyś mogła odebrać te lekcje. Lekcje bycia w harmonii ze sobą i zbawiania jedynego wszechświata, który masz do zbawienia, siebie. Kolejna, inna ważna umiejętność. Pytanie, czy i jak i kiedy stawiasz granice. Obserwuj bardzo uważnie, kiedy one są przekraczane. W każdej sytuacji obserwuj, jak się ma twoje ciało, co ono tobie mówi. I wiedz, że postawienie przez ciebie granic z początku może wywołać ostry atak, nieadekwatną reakcję. W zdrowej sytuacji masz prawo w dowolnym momencie powiedzieć nie. To jest idealna sytuacja, że zupełnie w stopniu zerowym obchodzi cię, co na to ktokolwiek. Ty dbasz o czystość swojej intencji, dbasz o swoje kompetencje i o to, aby robić w danym tu i teraz najlepiej, jak potrafisz. I tak też właśnie działasz. I tyle. To wszystko. Oceniają cię co najwyżej tam u góry. Odpowiadasz przed wyższym ja, przed Bogiem, przed samym sobą, przed wszechświatem. Nie odpowiadasz przed nikim, kto jest z tobą w relacji horyzontalnej i emocjonalnej. A twoje nie, tak jak twoje tak, oznacza, że masz źródło informacji, z którego umiesz czerpać. I to tyle. To wszystko, a ty po prostu wybierz, czy twoje źródło jest w tobie. Możesz sobie tak wybrać. A na tym eksperymencie umieszczania źródła sterowności na zewnątrz musisz się zawieść, aż zrozumiesz, że nie ma innych. Więc tylko wtedy, kiedy umieścisz źródło swojego dobrego samopoczucia, tu i teraz, w środku, tutaj, w sobie i tylko w sobie, wówczas z lekkością będziesz mówić nie. Jak i tak samo mówić tak. A ponadto, jeżeli wciąż wierzysz, że możesz nie oceniać i jesteś w stanie faktycznie tak żyć, tak istnieć, w pewnym sensie jak roślina, to sprawdź uważnie, obserwując siebie w każdym tu i teraz w codzienności, czy przypadkiem nie oceniasz siebie samego, przede wszystkim siebie samego, siebie samej, czy nie złościsz się na siebie, nie masz sobie za złe, albo nie postanawiasz, że coś wyszło ci lepiej niż innym. Zobacz, jak reagujesz na swojego partnera. Trudno o lepsze lustro niż twój partner. Czy rzeczywiście bezwarunkowo, absolutnie i totalnie akceptujesz wszystko, co ci się przydarza, co robią inni? Jak wygląda świat? Czy pomijając globalną perspektywę mistyczną, która mówi, że każdy atom jest na swoim miejscu, na pewno, bez wątpienia możesz powiedzieć, że nigdy w żadnej sytuacji nie preferowałbyś innej? To przecież właśnie jest ocenianie. To jest wybieranie. Jeżeli niczego dla siebie nie wybierasz, to bądź odważny i stań do dyspozycji osób, które to zweryfikują. Na pewno bardzo chętnie
mogę być pierwszą z nich. A póki co nie wierzę, że ktokolwiek na tej planecie nie preferuje czegoś kosztem czegoś, inaczej mówiąc, nie ocenia i nie wybiera. Dlatego reaguję na tego rodzaju subtelną, lecz oczywistą hipokryzję i radzę Ci, wybieraj. Wybieraj świadomie, wybieraj z entuzjazmem, wybieraj z radością. I nie odrzucaj tego, czego nie chcesz. Nie deprecjonuj, nie niszcz tego, czego nie chcesz. Po prostu idź dalej w swoją stronę. Bo właśnie te wybory, których dokonujesz, czynią Cię wielkim. Te wybory, które odrzucasz, te wybory, gdzie mówisz czemuś nie dotyczy, czynią z Ciebie wielką istotę. Inaczej nie możesz wyrosnąć na mistrza, bo mistrz to ten, kto ostatecznie wybrał, że jedyny wszechświat, jaki ma do zbawienia, to on sam i który zgodnie z tym paradygmatem cały czas wybiera poprzez mówienie do rzeczywistości, co zatwierdza, a co anuluje. A teraz przechodząc do konkretnych zachowań, konkretnych zdarzeń, w których możesz się znaleźć. Na pewno masz już swoją życiową listę. Kiedy pojawią się na Twojej drodze takie sytuacje, w których wiesz, że za chwilę się znowu zirytujesz, po pierwsze, gdy pojawią się negatywne uczucia, negatywne emocje, kiedy rozumiesz już, jak możesz zapętlić się w słowach, zamiast reagować natychmiast, najpierw weź oddech i zwróć się do siebie. Zostań w sobie. Później przez kilka minut patrz uważnie, w czym bierzesz udział. On powiedział lub zrobił. Na to ona zareagowała tak. Pozwól sobie myśleć o tym w trzeciej osobie. Dajmy na to. Jim powiedział, jak mogłaś znowu zapomnieć o tym, żeby przynieść do domu chleb? A na to Mary powiedziała, ależ przecież nic nie mówiłeś, że mam kupić chleb. Zobacz, co tu się wydarzyło i zapytaj w takiej scenie, w swojej mentalnej przestrzeni, wyimaginowaną osobę, autorytet w swojej głowie, reprezentujący osobę, która mogłaby być bardzo racjonalna i obiektywna, co o tym sądzi. Naucz się tej techniki, bo ona bardzo Cię przybliży do wytworzenia zdrowej odosobowości, opiekującego się Tobą rodzica wewnętrznego. Pracuj nad obserwatorem. Postaw sobie takie zadanie, aby wykształcić silnego obserwatora. Za którymś razem okaże się to zupełnie naturalne. Zachowasz spokój, poczujesz równowagę, bez wysiłku i będziesz z siebie zadowolony, jak nigdy dotąd. I wtedy zobaczysz, że z Twoim partnerem to nie ma nic wspólnego i że jedyna osoba, o którą masz się troszczyć, to właśnie Ty. I już nie ma znaczenia nawet to, jak on zareaguje. Tylko patrz w siebie, a odpowiedź przyjdzie sama. Bez znaczenia, jaką rolę Ci w tym spektaklu wyznaczono. Jak bardzo wielkim kiedyś był on dramatem. Teraz pozostajesz Ty i Twoje czucie. I Twoja odwaga zobaczenia, jak jest. Drugi człowiek nie ma z tym nic wspólnego, ale może okazać się dla Ciebie katalizatorem zmiany. Bardzo szybkim narzędziem wewnętrznego mistrzostwa, kiedy jesteś przestrzenią, w której właśnie on się wydarzy. Nie ma znaczenia nawet to, czego on od Ciebie chce. Daj mu się wypowiedzieć. Na koniec zobaczysz, że to wszystko było o Tobie. Lekcja za lekcją. W obecności dawaj z siebie wszystko, co masz. Zarzuć zupełnie bawienie się w oczekiwania i własne gry. Zadawaj sobie tylko pytanie, co ja tu właściwie robię? Po co tu jestem? Pilnuj, jak nic innego, pozostania w kontakcie z własnymi uczuciami. I pamiętaj, najpierw jest troska o siebie, potem o innych.
Powiedz sobie, że nawet jeżeli ktoś zarzuca ci straszne rzeczy, to ty jesteś winny tylko wtedy, kiedy we własnej świadomości naprawdę w to uwierzysz, że taki jesteś. Okaże się, że twoim jedynym wrogiem był twój własny lęk, że ktoś udowodni ci, że coś z tobą może być nie tak. Dziękuję za uwagę. Mam szczerze nadzieję spotkać się z tobą w pełni twojej wolności, jasności i radości. Przestrzeni, do której nie ma dostępu głos żadnego zewnętrznego krytyka, ani nawet głos twojego własnego systemu ego. To jest możliwe i ty jesteś właśnie na drodze do tego. Mam nadzieję, że ten film ci się podobał i że wniósł jakąś wartość w twoje życie. Jeżeli chcesz być z nami na bieżąco, tworząc społeczność ludzi wolnych i szczęśliwych, to polub to wideo, zasubskrybuj nasz kanał, a jeśli chcesz dostawać powiadomienia o pojawieniu się nowej treści, naciśnij również dzwoneczek. Przydatne porady na każdy dzień i unikalne treści znajdziesz także na naszym Facebooku oraz na Instagramie, do których linki znajdują się w opisie poniżej. Do zobaczenia wkrótce!